Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na pierwszej takiej dłuższej jeździe na moim nowym elektrycznym rowerze Evi. Jest to fabryczny rower Evi S1 na 27,5 calowych kołach. To taki, wiecie, kompromis pomiędzy 28 a 26. To też jest dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ nie miałem o takich rozmiarze kół roweru nigdy. Także będę się też, zastanawiam się, jak się właśnie tym będzie jeździło. W poprzednim odcinku omówiłem Wam, jak technicznie wygląda ten rower. A dzisiaj polecimy sobie ścieżynką taką leśną. Polecimy sobie na pole biwakowe Bogdanka, bo jestem w Drawnieńskim Parku Narodowym na jednym z pól z moją ekipą, tam z tyłu pole biwakowe Barnimie i sobie polecę tak właśnie 6 km na pole biwakowe. Poza kamerą już, słuchajcie, jeździłem troszeczkę tym rowerem, jest po prostu genialnie. Polecimy sobie właśnie na Bogdankę, zobaczymy, czy tam dużo ludzi jest, czy nie, jak tam wygląda sytuacja. Może polecimy jeszcze gdzieś dalej, zobaczymy. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego wyświetlacza. No tutaj na kamerze Wam miga, ale w rzeczywistości to nie mryga, jest po prostu ekstra. No a to lecimy sobie. Pogoda dzisiaj fajna. Przepraszam Was za to brzdąkanie, ale to brzdąka mi w koszyku moja torba. Tam mam różne narzędzia, w razie czego do roweru coś się może stać. Patrzcie, na 4. stopniu wspomagania sobie lecę. Powiem Wam, że ten sometr tutaj działa bardzo fajnie, lekko. Porównując na przykład do silnika dokładanego, na przykład jakim jest TSDZ2, gdzie też jest ten sometr, tutaj działa to tak subtelniej. Tak mi się wydaje, bardziej tak naturalniej bardziej tutaj jest. Przerzutki są naprawdę dobrze, bardzo dobrze wyregulowane. Nic nie zgrzyta. Każdy stopień jest ok. Wow. Tak na 5. to jest tak uniwersalnie sobie można jechać. 4. stopień wspomagania, żeby zaoszczędzić. Słuchajcie, tutaj tak funkcję wyświetlacza tego mamy prędkość. O, teraz patrzcie, podjeżdżam pod górkę na 4. stopniu, a weźmy zrzućmy nawet na 3. To jest takie jakby ograniczenie po prostu mocy, ale zobaczcie, na 3. stopniu ja sobie pedałuję delikatnie, już czuć opór podjazdowy pod górkę, a włączę tylko 4, już jest znacznie lepiej i to w zupełności wystarcza. Dobra, wróćmy do omawiania wyświetlacza. Prędkość, wciskamy funkcję. Następna to jest average, czyli średnia prędkość. W tej chwili pokazuje 11 km. Następnie maksymalna prędkość 29 na godzinę. ODO, czyli no odległość, licznik niekasowalny zdaje się. No i trip to jest kasowalny. Nie wiem, jak to się jeszcze kasuje, to się muszę dowiedzieć. I dalej co mamy? No i czas, jakim już jedziemy, 5 godzin. I co ja gadam? Ile czasu spędziliśmy w siodle? Dzisiaj 5 minut 20 sekund. Dopiero jadę. Prędkość maksymalną sobie zmierzymy, ale nie w takim terenie. Dopiero jak wyjadę gdzieś na jakiś asfalt albo coś. I dopiero wtedy. A teraz ciśnijmy do przodu. Kurde, pięknie te biegi wchodzą. Mówię, wszystko jest ustawione po zakupie, nic nie trzeba ustawiać, tylko wsadzić koło na swoje miejsce, na szybko zamykacz. No i przekręcić kierownicę i to wszystko. Jazda z tensometrem ma jedną bardzo dużą zaletę, bo można sobie ustawić, no ja akurat sobie skrzyżowałem na 4, ale można sobie ustawić maksymalny stopień wspomagania w danym rowerze, a i tak regulujecie sobie naciskiem na pedały, kiedy jest lżej, a tutaj działa to, kurde, powiem Wam, perfekcyjnie. Kiedy jest Wam lżej, po prostu mniej sobie naciskacie na pedały, silnik generuje mniejszą moc, a w trudniejszym terenie, gdzie naciskacie na te pedały znacznie mocniej, silnik odwdzięcza się tym samym, generując fajną moc. Ale powiem Wam, no tutaj jestem pod wrażeniem, o Jezu, wjechałem w takiego copały. Pod wrażeniem jestem tego tensometru, bo naprawdę on działa tak precyzyjnie, perfekcyjnie i bardzo delikatnie. Jesteśmy naprawdę w stanie w bardzo fajny sposób regulować moc silnika właśnie tym naciskiem. Chcę szybciej, to po prostu naciskam i rower po prostu wyrywa mi się do przodu. Mimo tak małej mocy jest zdecydowanie wystarczająca ta moc
do takiego wspomagania, jeżeli chcecie się wspomóc w mieście, w dojazdach do pracy, czy nawet zobaczcie, no w takim terenie też sobie daje świetnie radę. Ja naprawdę nie jestem w ogóle zmęczony. O, teraz będzie taki podjazd. Nie wiem, czy to w kamerze to się tak nie wydaje. W tej chwili zjeżdżam, a później będę miał taki podjazd dosyć ostry. No, błotko. Nie martwimy się, rower jest wodoodporny, można na nim w deszczu jeździć bez najmniejszego problemu. Kurde, ten wyświetlacz jest fajny, taki czytelny. W słońcu już jeździłem, też wszystko widać. Choć na kamerze wam mryga, ale w rzeczywistości jest znacznie lepiej. Ale patrzcie, jakie błoto. Uda się, Marcin, przejechać, żeby się nie wyglebić? No nie wiem, spróbujemy. Patrzcie, po piach, po wodzie nie ma najmniejszego problemu. Jedzie. Trochę ryzykowałem, bo nie wiedziałem, czy głęboko. O tym podjeździe mówię, zobaczcie. Podjazd, jest piach, taki rozjeżdżony. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Lecę. Idzie. Bez problemu. Silnik może wam gwizdać trochę w kamerach, bo mikrofony kamer troszeczkę inaczej zbierają dźwięk. W rzeczywistości wcale nie jest to takie głośne, jak się wydaje. No patrzcie. Mógłbym zredukować przerzutkę, ale nie muszę. Jadę na 5. blacie. Jadę na 5. przełożeniu. Jest całkiem znośnie. Zobaczcie, jakie tu powodzie nas ostatnio odwiedziły. Tu gdzie jestem, tu całe pole jest zalane. No i dobra, jesteśmy na najlepszym terenie, jak można sprawdzić prędkość maksymalną. Asfalt, lecimy. Widzicie? 25. I on już mnie nie wspomaga. 24. O, teraz się załącza napęd, delikatnie. Uwaga. 25 i się wyłącza. Czyli wszystko zgodnie ze sztuką. Także jak komuś zależy na legalnym rowerze, to jest to. Dzięki temu możemy zaoszczędzić baterię, wbrew pozorom. Powiecie, nie można szybciej jechać. Jak chcesz szybszy rower, to kup sobie silnik większej mocy i możesz jeździć. Ten rower jest dla ludzi, którzy chcą jeździć legalnie, przemieszczać się z pracy do pracy, robić wycieczki bez męczenia. Do tego ten rower się nadaje po prostu idealnie. Zobaczcie, lecę 25 na godzinę i on w tym momencie ma silnik odłączony i lecę sobie tylko na mięśniach. Dzięki temu zasięg efektywny, podejrzewam, że będzie jeszcze większy niż te 70 km. O, prędkość spadła, słyszycie, silnik się załączył i lecę. Włączmy światło, żebyśmy byli bardziej widoczni. O! Policja mi minęła właśnie. A teraz z górki to się buja. No z taką prędkością jedzie się komfortowo. Sorry za te dzwonienia, ale mówię, no klucze mi tam dzwonią w tej mojej torebce, co sobie wrzuciłem do koszyka przedniego. Musicie wybaczyć. Ale powiem wam, wysoki stan jest rzeki. Patrzcie, pokażę wam coś. Tam jest pomost, którym normalnie się schodziło do jeziora. I tak to wszystko powylewało. No. Masakra, nie? Także prędkość maksymalna roweru, no to jest 25 na godzinę, jeżeli chodzi o wspomaganie. 25, 26, no tak wiecie, to w zależności jak tam odetnie, bo to nigdy nie jest precyzyjne. I nie ma co robić jakichś testów. No, zrobimy sobie testy podjazdowe, jak wrócę do domu, to w innych warunkach na mojej górce. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tych przełożeniach i w ogóle. Ale powiem wam, no kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem tego tensometru tutaj. Działa to zgoła inaczej niż w innych rowerach, gdzie jeździłem. W składakach mówię, nie mówię takich, znaczy składakach, w sensie składakach z części, że sobie sami elektryfikujecie rower. A no, w oryginałach, no kurde, precyzja zarąbista. Kurde, znane mi tereny. Świetne tereny. Jeszcze się wybiorę na rower z Rafałem, bo Rafał tu będzie ze mną jeździł. Też przywiezie swój rower. Będę musiał wymyślić coś, żeby sakwy sobie zamocować z tyłu i w sakwach to nosić. A tutaj ewentualnie plecak albo coś. A zresztą, co to dzwonienie przeszkadza? Nic.
No pusto, jak myślałem, tu nikogo nie ma. Też moglibyśmy kiedyś tutaj przyjechać. O ja pierdziu! Patrzcie na to! Ale masakra, ale stan wody jest. Nie, aż muszę zejść. No i teraz mogę sobie zejść, patrzcie. Żeby mi nikt roweru nie ćwiknął. Cyk, fuch. Rower zablokowany. I mogę sobie pójść. Nawet jak ktoś podbiegnie, będzie chciał mi szybko ukraść, to nie pojedzie tym rowerem. Dorwę go, strzał w ryja i leży. A jak nie, to paralizatorem i też leży. Dobra, patrzcie na to. Ale wylała rzeka. Normalnie to, nie wiem czy zobaczycie, tutaj jest pomost. Tym pomostem się jakoś tam schodziło. Zaraz podejdziemy sobie tam dalej. Kurde, patrzcie jak ten rower się fajnie prezentuje, co? Zarąbista sprawa. Jednakże w moim pięknym, ulubionym kolorze czarnym, bo ja lubię taki kolor, to już w ogóle. Ja cię pierniczę, patrzcie. Zobaczcie na to. Tu jest miejsce na ogniko. Tam była trawka, co można siedzieć. A to wszystko wylało. Ja cię pierdzielę. Tutaj normalnie pomost, na końcu pomostu był jeszcze slip taki, gdzie, znaczy jest slip, który się spuszcza kajak do wody poniżej. Tutaj byłem kilka razy i to po prostu był inny stan był, ale masakra jest. Tak się podniósł stan wody. No ostatnio tam cały czas leje, deszcze jak cholera. Masakra. A poznajecie to miejsce? Kiedyś tu przyjeżdżałem i spałem w namiocie. Dokładnie tam, za tą dużą pagodą jest jeszcze mniejsza, tam spałem. Gadam z wami, tu chodzę, ale kurde, chce mi się jeździć tym rowerem. No, tak się fajnie im jeździ. Niby kurde jest hardtail. Nie ma zawieszenia ten rower, kurde, ale powiem wam, że no, to nie przeszkadza jakoś tak za bardzo. Ale siodełko chyba tak sobie wymienię, ponieważ ja jestem zwolennikiem szerszych siedzonek, aczkolwiek to jest bardzo wygodne. To nie jest takie, wiecie, nie jest jakiś plastik, jakieś gówno, po prostu to jest mięciutkie, bardzo miękkie, ale moja dupa zdecydowanie woli szersze, no. No ja tak mam, wiecie, siodełko to jest rzecz naprawdę bardzo indywidualna. Ja zanim dopracowałem swoje siodełko takie jak chciałem, to wymieniłem ich chyba z 6-7. W tym nawet zamówiłem sobie z Chin takie szerokie, grube siedzenie, na którymś tam filmie robię, ale to masakra totalna, się do niczego nie nadaje. No, zobaczcie ten kosz. Jest naprawdę tak porządnie zrobiony. To nie jest taka, jak się kupuje te kosze za 20 parę czy 30 zł na Allegro, takie wiecie, kosze z blaszki, z jakiejś takiej siateczki one są, nie? Butelkę włożyłem do takiego koszyka, tam się wypadł prawie dołem, dziura się zrobiła, a tu to jest kurde konkretne, a zamocowanie, zobaczcie, to jest specjalnie mocowanie do widełek jest. To wszystko jest takie, wiecie, sztywne, tutaj wspornik, a to błotnik jest naprawdę tak gruby, to nie jest żadna taka, wiecie, wytłoczka, że zaraz się wygnie, to ciężko jest wygiąć. Jest tak stabilnie zamocowany. Nośność tego jest 9 kg, to wiecie, mało, ale to w zupełności wystarcza. No po co taki ciężar z przodu, jakby było do 25 na przykład, bo są też takie platformy, ale to wiecie, no załadujecie tu jakiś ciężar mocny i się łatwo wywalić takim czymś, bo ciężar z przodu jest ciężarem niepożądanym. Natomiast tylny bagażnik może unieść aż 25 kg. Tutaj co mamy. Będę musiał pomyśleć, jakieś sakwy tutaj założyć albo coś. Tutaj zobaczcie, te otworki są nagwintowane. Tutaj nawet podwójnie nagwintowany jest. Tu u góry i tu na dole. To wszystko posiada gwinty. Nie wiem do czego. Może jakieś dedykowane kufry są do tego albo coś. Zobaczcie, ja już przejechałem. Ile przejechałem? 6,4 km. No mi pokazuje stan baterii 100% praktycznie. Jeszcze na 70 km. To jest to co mówię, nie? Jadąc na przykład z góry powyżej 25 napęd się rozłącza i nie generuje straty. Także to będzie zasięg będzie większy niż 70 km, ale oczywiście, kurde, coś mi oko swędzi. Oczywiście to wszystko sprawdzimy. Fajna ta apka jest. Podoba mi się. Tutaj kurczę, możecie alerty ustawiać, sprawdzać sobie gdzie ten jest, ale w samej aplikacji macie instrukcję obsługi, oczywiście w języku angielskim. Wszystko się da tam zrobić.
lecimy powoli z powrotem. Takie krótkie trasy na razie robię, bo mam co prawda łatki do napraw opon, mam pompkę, wszystko, ale nie mam dętki na koła 27,5. Dlatego nie zapuszczam się na razie dalej, ale pojeździmy sobie dalej. Obiecuję Wam. Teraz tak żeśmy przyjechali. Jadę, bo chłopaki czekają. Ja jestem organizatorem tego spotu, także głupio, żebym sobie jeździł gdzieś godzinami, a chłopaki tam siedzą sami, nie? Kurde, to zaczyna padać powoli, delikatnie. Kropić. Miało nie padać, no ale dopadam. Sobie włączyłem, kurde, aplikację i na bieżąco widzę baterii, stan jaki jest. 95%. No łącznie przejadę 13 km, jak wyjechałem od miejsca mojego startu. Jak stanę, zaraz będziemy wiedzieć ile to zżarło mi energii z akusa. Powiem Wam tak, prowadząc ten rower, ma się wrażenie, że prowadzi się naprawdę stabilnie. Poza tym hałasem, który oczywiście tutaj się wydobywa z mojego kosza z przodu, bo lata moja torba, totalnie stabilnie i tak czuję się, że się trzyma konkretnie, nie ma takiego efektu jakiegoś, że się trzyma tandetę. Może w ten właśnie sposób powiem. Nie to, żebym tak zachwalał, ale naprawdę mam takie odczucia. Wierzcie mi, jakby mi coś nie pasowało, bym Wam powiedział. Na razie za krótko tym rowerem jeżdżę, żeby stwierdzić jego minusy, aczkolwiek na pewno się pojawią, bo nie ma rzeczy idealnych. Ale póki co, patrząc na jakość wykonania tego roweru i w ogóle malowanie czarne, ja uwielbiam kolor czarny, dla mnie wymiata. No i dotarłem, słuchajcie, przejechałem 12 km i zostało mi 95%, jak widzicie, widać. No kurde, jara mnie jazda na tym rowerze, naprawdę. Tam już jest moje obozowisko. Zaraz dojadę do moich kamratów. Trochę rowerek się ubłocił, ale tak ma być, kurna, w dupę jeża. A co? Wszyscy chętni, którzy chcą zakupić taki rower, nie ma najmniejszego problemu. W opisie filmu znajdziecie link do właśnie zakupu tej wspaniałej maszyny. Jeżeli chcecie, kupujcie, bo naprawdę warto, fajnie się tym jeździ. Podsumowanie pierwszej jazdy, zajebiście. Minusy, no siodełko, jak dla mnie, musi być szersze, ale to tylko są moje prywatne preferencje, jak już mówiłem. Moje dupsko lubi szerokie kanapy. Ale tak generalnie jest wygodne, bo jest naprawdę mięciutkie, jest spokojnie. Chwyty bardzo profesjonalne, bardzo pewnie trzyma się rower z jednej jak i z drugiej strony. One są przykręcane, nie nakładane. Hamulce brzytwa, hamulce oczywiście tarczowe, hydrauliczne. Super. No i ten, zobaczcie, wyświetlacz bardzo czytelny. Ciekaw jestem jeszcze jak w nocy. Ciekaw jestem, czy w ogóle jakieś ma funkcję ten wyświetlacz. Jeszcze tego nie zgłębiłem. Zgłębię to w najbliższej przyszłości. Muszę jeszcze coś pomyśleć, żeby zainstalować sakwy, bo ja lubię z sakwami jeździć, ale tu widzę, nie będzie żadnego problemu. Koszyk z przodu, rewelacja. Tylko generuje hałas. Te rzeczy tutaj generują hałas, co są w środku. No niestety, prawa fizyki się nie oszuka. To podskakuje podczas jazdy. Tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Cześć.